Lekcja 1. Dziecko rodziny. Mój młodszy brat jest dzieckiem rodziny i jest przyzwyczajony do rozpieszczania. To jest wspólne dla najmłodszych. Myślisz, że wpływa to na jego osobowość. Zdecydowanie. Jest pewny siebie i towarzyski, ale czasami trochę zbyt uzależniony od innych. Ciekawe, jak kolejność urodzenia może kształtować czyjś charakter. Prawda. Staram się zachęcić go do bycia bardziej niezależnym. To dobre podejście. Rodzeństwo może mieć na siebie duży wpływ. Jesteśmy blisko, więc chcę pomóc mu się rozwijać, a jednocześnie wspierać. Wygląda na to, że wykonujesz świetną robotę. Dynamika rodziny jest fascynująca. Dzięki. To doświadczenie edukacyjne dla nas obojga. Lekcja 2. Naszyjnik ze stwierdzeniem. Jakich akcesoriów szukasz? Potrzebuje wyrazistego naszyjnika i kilku uniwersalnych elementów. To świetny pomysł. Wyraźny element może naprawdę podnieść strój. Dokładnie. Masz jakieś rekomendacje, gdzie robić zakupy? W centrum miasta znajduje się butik z unikalnymi wzorami. Mogę cię tam zabrać. To brzmi idealnie. Chciałbym znaleźć coś odważnego i przyciągającego wzrok. Chodźmy w ten weekend. Możemy zrobić z tego dzień. Jestem w środku. Fajnie będzie odkrywać i znaleźć coś wyjątkowego. Zgodziłem się. Znajdźmy idealne elementy, które uzupełnią twój wygląd. Lekcja 3. Rutyna pielęgnacji skóry. Codziennie oczyszczam, tonizuję i nawilżam. Świetnie. Ważne jest, aby dbać o swoją skórę. Zdecydowanie. Czy masz jakieś ulubione produkty? Uwielbiam używać naturalnych składników, takich jak aloes i woda różana. To brzmi orzeźwiająco. Jak często wykonujesz pełną rutynę pielęgnacji skóry? 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Spójność jest kluczowa. Będę musiał wypróbować niektóre z twoich rekomendacji. Moja skóra może wymagać dodatkowej pielęgnacji. Daj mi znać, jak to idzie. Pielęgnacja skóry polega na znalezieniu tego, co działa dla ciebie. Dzięki za wskazówki. Jestem podekscytowany, widząc wyniki. Lekcja 4. Ustawienia prywatności. Powinniśmy być na bieżąco z ustawieniami prywatności i być świadomi zagrożeń. Zgodziłem się. Upewnijmy się, że podejmujemy niezbędne kroki w celu ochrony naszych informacji. Najpierw sprawdzę swoje konta w mediach społecznościowych. Czy wiesz, jak dostosować ustawienia? Tak, mogę ci pokazać. Ważne jest, aby ograniczyć to, kto może zobaczyć twoje posty i dane osobowe. To dobry pomysł. Włączę również uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla dodatkowego bezpieczeństwa. Inteligentny ruch. Powinniśmy również uważać na pobierane aplikacje i linki, które klikamy. Absolutnie. Lepiej być bezpiecznym niż żałować, jeśli chodzi o prywatność w internecie. Zróbmy to regularną odprawę. Bycie na bieżąco to najlepsza obrona. Zgodziłem się. Dzięki za wskazówki. Teraz czuję się bardziej pewny ochrony moich danych. Lekcja 5. Przypomnienie o zakupach. Tak, kończy się nam chleb i jajka.
Nie zapominajmy dodać ich do listy. Dobry telefon. Potrzebujemy czegoś jeszcze, gdy jesteśmy w sklepie. Sprawdźmy lodówkę. Może potrzebujemy również mleka i masła. Przyjrzę się. A co z przekąskami na tydzień? Weźmy trochę owoców i orzechów. Są zdrowsze opcje. Idealny. Czy powinniśmy iść razem, czy robić zakupy na zmianę? Chodźmy razem. To fajniejsze i możemy podzielić zadania. Brzmi dobrze. Wezmę listę i niedługo wyruszymy. Świetnie. Uczyńmy z tego szybką i skuteczną podróż. Lekcja 6. Mieszanie procedur. Próbuję połączyć swoją rutynę i znaleźć zajęcia, które naprawdę lubię. Świetnie. Przekonasz się, że cieszenie się treningami sprawia, że są znacznie bardziej skuteczne. Na to mam nadzieję. Czy masz jakieś sugestie dotyczące zabawnych zajęć? Co powiesz na zajęcia tańca lub wędrówki? Oba są świetnymi sposobami na pozostanie aktywnym. Zawsze chciałam spróbować tańczyć. Może zapisuję się na zajęcia dla początkujących. To fantastyczny pomysł. To także świetny sposób na poznanie nowych ludzi. Prawda, poszukam zajęć w pobliżu i spróbuję. Daj mi znać, jak to idzie. Cieszę się, że znajdziesz coś, co kochasz. Dzięki. Będę cię informował o moich postępach. Lekcja 7. Kibicowanie na ulicach. Tłum był pełen przygód i chwały i entuzjastycznie kibicowali na ulicach. To brzmi jak niesamowita chwila. Co świętowali? Była to parada zwycięstwa po tym, jak drużyna wygrała mistrzostwo. Wyobrażam sobie energię i emocje. Musiało być niezapomniane. To naprawdę było. Całe miasto spotkało się, aby uczcić to osiągnięcie. Takie chwile przypominają nam o sile jedności i wspólnej radości. Absolutnie. Inspirujące jest przekonanie, jak sport może zjednoczyć ludzi. Powinniśmy kiedyś wziąć udział w takim wielkim wydarzeniu. Bardzo bym chciała. To doświadczenie, które każdy powinien mieć przynajmniej raz. Lekcja 8. Wsparcie zakupów online. Klienci mogą zamawiać i dokonywać płatności za produkty lub usługi, które kupują online i otrzymać wsparcie jednym kliknięciem przycisku. To jest piękno e-commerce. Jest tak wygodny i przyjazny dla użytkownika. Czy uważasz, że zakupy online całkowicie zastąpią fizyczne sklepy? Nie do końca, ale zdecydowanie zmienia sposób, w jaki robimy zakupy. Prawda, możliwość porównywania cen i czytania recenzji online zmienia grę. A systemy wsparcia, takie jak czat na żywo i łatwe zwroty, sprawiają, że jest jeszcze lepszy. To niesamowite, jak technologia zmieniła wrażenia zakupów. Przyjmijmy to, co najlepsze z obu światów, wygodę online i doświadczenia w sklepie. Zgodziłem się. Przyszłość zakupów wygląda świetnie. Lekcja 9. Rozpraszanie napięcia. Aby rozproszyć napięcie w trudnych sytuacjach, uważam, że aktywne słuchanie również pomaga. Naprawdę tak. Pokazuje drugiej osobie, że cenisz jej perspektywę. Dokładnie.
Chodzi o zrozumienie, zanim zostaniesz zrozumiany. Czy masz jakieś inne strategie radzenia sobie z trudnymi rozmowami? Zachowanie spokoju i skupianie się na rozwiązaniach, a nie na winie, działa dobrze. To świetne podejście. Dzięki temu rozmowa jest produktywna. Nie zawsze jest to łatwe, ale warto podjąć wysiłek, aby utrzymać pozytywne relacje. Zgodziłem się. Ćwiczmy te techniki w naszych codziennych interakcjach. Brzmi jak plan. Komunikacja jest kluczem do rozwiązywania konfliktów. Lekcja 10. Negocjowanie warunków płatności. To brzmi sprawiedliwie. Czy możemy również negocjować warunki płatności? Oczywiście. Co miałeś na myśli? Myślałem o podzieleniu płatności na 2 raty. To mogłoby zadziałać. Porozmawiajmy o harmonogramie każdej części. Co powiesz na 50% z góry, a resztę po ukończeniu? To rozsądne. Opracuję umowę i wyślę ją do przeglądu. Idealne. Doceniam Twoją elastyczność i chęć współpracy ze mną. Moja przyjemność. Upewnijmy się, że obie strony są zadowolone z warunków. Zgodziłem się. Z niecierpliwością czekamy na udane partnerstwo. Lekcja 11. Długo nie widać. Hej, dawno nie widziałem. Jak się miałeś? Byłem dobry. Po prostu byłem zajęty pracą i życiem. Co powiesz na ciebie? To samo tutaj. Minęło trochę czasu, odkąd cię dogoniłyśmy. Powinniśmy się chronić i poświęcić czas na te rozmowy. Absolutnie. Życie staje się gorączkowe, ale ważne jest, aby pozostać w kontakcie. Prawda. Co ostatnio robiłeś? Coś ekscytującego. Trochę podróżowałem i odkrywałem nowe hobby. To było orzeźwiające. To brzmi niesamowicie. Jakieś ulubione miejsca docelowe lub hobby do tej pory? Zakochałem się w wędrówkach i odwiedziłem kilka parków narodowych. Powinieneś kiedyś do mnie dołączyć. Bardzo bym chciała. Zaplanujmy coś wkrótce. Wspaniale jest ponownie się połączyć. Lekcja 12. Cykl pół roku. Lato zanika w jesień, potem znowu nadchodzi zima. Pory roku następują jedna po drugiej. To fascynujące, że natura ma swój własny rytm, prawda? Absolutnie. Każdy sezon przynosi coś wyjątkowego i pięknego. Czy masz ulubiony sezon? Uwielbiam jesień, kolory, ostre powietrze i przytulne wibracje. Co powiesz na ciebie? Jestem letnią osobą. Uwielbiam długie dni i ciepłą pogodę. To uczciwe. To niesamowite, jak pory roku kształtują nasze doświadczenia i nastroje. Prawda. To przypomnienie, że zmiana jest stała i naturalna. Cieszmy się każdą porą roku, dopóki trwa. Wszyscy mają coś specjalnego do zaoferowania. Lekcja 13. Dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Tworzenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń jest bardzo ważne. Od czego powinniśmy zacząć? Może możemy skupić się na zrównoważonym rozwoju i edukacji. To są kluczowe obszary. To świetny pomysł. Nauczenie następnego pokolenia dbania o planetę ma kluczowe znaczenie.
Dokładnie. Możemy również udokumentować nasze historie i lekcje, z których mogą się uczyć. Uwielbiam to. Dzielenie się mądrością i doświadczeniami może mieć trwały wpływ. Chodzi o sadzenie nasion dzisiaj, które jutro staną się czymś znaczącym. Zacznijmy od małego, ale myślmy wielko. Każdy wysiłek się liczy. Zgodziłem się. Razem możemy coś zmienić na przyszłość. To jest inspirujące. Zróbmy pierwszy krok i zobaczmy, dokąd to prowadzi. Lekcja 14. Styczniowy blues. Styczeń jest pierwszym miesiącem w roku, a w styczniu jest zwykle zimno. Prawda. To czas na świeże starty, ale zimno może utrudnić utrzymanie motywacji. Czy masz jakieś wskazówki, jak pokonać styczniowy blues? Staram się być aktywny i wyznaczać małe, osiągalne cele. Pomaga utrzymać mnie pozytywnie. To jest mądre. Lubię też zaplanować coś fajnego, na co czekać, na przykład wycieczkę lub wydarzenie. Świetny pomysł. Posiadanie czegoś ekscytującego na horyzoncie sprawia, że zimno jest bardziej znośne. Niech ten styczeń będzie dobry, pomimo pogody. Zgodziłem się. Pozytywny sposób myślenia może znacznie pomóc. Oto nowy początek i wspaniały rok przed nami. Lekcja 15. Wezwanie tysiąclecia. Wezwanie tysiąclecia nadal jest programem, który przekazuje wasze pokolenie. To wielka odpowiedzialność, ale także ekscytująca okazja do kształtowania przyszłości. Czy uważasz, że jesteśmy na dobrej drodze ze zmianami, które wprowadzamy? Niektóre obszary rozwijają się dobrze, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Prawda. Chodzi o zrównoważenie innowacji z zachowaniem tego, co ważne. Dokładnie. Musimy myśleć długoterminowo i rozważyć wpływ naszych działań. Inspirujące jest przekonanie, jak duży jest potencjał pozytywnych zmian. Idźmy naprzód i zostawmy dziedzictwo, z którego możemy być dumni. Zgodziłem się. Przyszłość jest w naszych rękach i mamy to. Lekcja 16. Zachowaj motywację. Zachowanie motywacji może być trudne. Jak utrzymać się na dobrej drodze? Upewniam się, że wyznaczam jasne cele i nagradzam się po ukończeniu. To świetna strategia. Czy dzielisz swoje cele na mniejsze kroki? Tak, sprawia, że czują się łatwiejsze w zarządzaniu i mniej przytłaczające. Spróbuję tego. Czasami tracę motywację, gdy cel wydaje się zbyt duży. Rozbicie go pomaga, a świętowanie małych zwycięstw utrzymuje tempo. Jakie nagrody sobie dajesz? To może być coś prostego, jak uczta lub przerwa na zrobienie czegoś, co lubię. To brzmi motywująco. Zacznę wyznaczać mniejsze cele i nagradzać siebie. Lekcja 17. Próbowanie jogi. Myślałem o dodaniu jogi do mojej rutyny. To świetny pomysł. Jest idealny do poprawy elastyczności i relaksu. Nie jestem jednak zbyt elastyczny. Myślisz, że na początku będę walczył. Każdy gdzieś zaczyna. Joga polega na postępie, a nie o doskonałość. To uspokajające. Czy powinienem dołączyć do zajęć, czy spróbować w domu?
Klasa może być lepsza dla początkujących. Instruktor może cię poprowadzić. Dobry punkt. Poszukam klasy dla początkujących w pobliżu. Daj mi znać, jak to idzie. Jestem pewien, że spodoba ci się, gdy się w to wejdziesz. Dzięki za zachętę. Cieszę się, że mogę spróbować. Lekcja 18. Style komunikacji. Czy zauważyłeś jakieś różnice w stylach komunikacji? Tak, niektórzy ludzie są bezpośredni, podczas gdy inni są bardziej subtelni. To interesujące. Czy uważasz, że pochodzenie kulturowe odgrywa rolę w tych różnicach? Zdecydowanie. Kultura kształtuje sposób, w jaki wyrażamy siebie i interpretujemy innych. To prawda. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tych różnic, aby uniknąć nieporozumień. Dokładnie. Aktywne słuchanie i empatia mogą wypełnić lukę. Będę o tym pamiętać. Komunikacja jest tak ważną umiejętnością. Naprawdę jest. Ćwiczmy bycie bardziej uważnym w naszych rozmowach. Zgodziłem się. Lepsza komunikacja prowadzi do silniejszych relacji. Lekcja 19. Dziedzictwo Wikingów. Nie atakować, ale chociaż Wikingowie byli znani jako zaciekli wojownicy, zbudowali również niesamowite statki i eksplorowali nowe ziemie. To prawda. Byli czymś więcej niż tylko wojownikami. Byli wykwalifikowanymi rzemieślnikami i nawigatorami. Czy uważasz, że ich dziedzictwo jest często źle rozumiane? Zdecydowanie. Ich wkład w eksplorację i handel jest często pomijany. To fascynujące, jak historia może uprościć złożone kultury w stereotypy. Prawda. Powinniśmy zagłębić się głębiej, aby zrozumieć pełny obraz. Dowiedzmy się więcej o ich osiągnięciach poza bitwami. Zgodziłem się. Jest tak wiele do docenienia w ich pomysłowości i odporności. Historia jest pełna niespodzianek, gdy patrzysz poza powierzchnię. Lekcja 20. Bezpłatne zwroty. Brzmi świetnie. Czy oferują bezpłatne zwroty, jeśli coś nie pasuje? Tak, robią. To jeden z powodów, dla których uwielbiam tam robić zakupy. To ulga. Usuwa stres związany z zakupami online. Dokładnie. Możesz wypróbować rzeczy w domu i zwrócić to, co nie działa. Czy mają limit czasowy na zwroty? Zwykle 30 dni, ale najlepiej sprawdzić ich politykę, aby uzyskać szczegółowe informacje. Dobrze wiedzieć. Na wszelki wypadek upewnię się, że tagi są włączone. Inteligentny ruch. Zawsze lepiej być przygotowanym. Dzięki za wskazówkę. Jestem podekscytowany, że mogę teraz robić zakupy z pewnością siebie. Lekcja 21. Dziedzictwo Lorda Stocktona. Już w 1962 roku to Lord Stockton, dawniej Harold Macmillan, jako pierwszy przedstawił ideę modernizacji gospodarczej. To fascynujące. Czy uważasz, że jego pomysły nadal mają znaczenie? Absolutnie. Wiele z jego zasad dotyczących równoważenia wzrostu i dobrobytu społecznego jest nadal przedmiotem dyskusji. To niesamowite, jak przyszłościowy był na swój czas. Jaki był jego największy wkład? Podkreślił znaczenie technologii i edukacji w napędzaniu postępu gospodarczego. To jest coś, co nadal traktujemy priorytetowo. Czy uważasz,
że jego dziedzictwo jest w pełni rozpoznawane. Nie zawsze. Jego twórczość jest często przyćmiona przez późniejsze postacie polityczne, ale jego wpływ jest niezaprzeczalny. Powinniśmy ponownie przyjrzeć się jego pomysłom i zobaczyć, jak można je zastosować do współczesnych wyzwań. Zgodziłem się. Historia może nas wiele nauczyć, jeśli chcemy słuchać. Lekcja 22. Jazda helikopterem. Śmigła helikoptera kręciły się, kiedy wsiadłem. To było takie ekscytujące doświadczenie. To brzmi ekscytująco. W ogóle byłeś zdenerwowany. Trochę, ale pilot był bardzo uspokajający, a widok był tego wart. Co widziałeś stamtąd? Miasto wyglądało niesamowicie, jak miniaturowy model z małymi samochodami i budynkami. Zawsze chciałem spróbować przejażdżki helikopterem. Jak długo to trwało? Około 20 minut, ale wydawało się, że czas minął. Zdecydowanie powinieneś spróbować. Dodam to do mojej listy życzeń. Brzmi jak niezapomniana przygoda. Naprawdę jest. Daj znać, kiedy będziesz gotowy i możemy iść razem. Lekcja 23. Poddasze babci. Byłem szczęśliwy, że poprosiła mnie o pomoc w sprzątaniu jej strychu. To miłe. Co tam znalazłeś? Moja babcia mówi, że jej strych jest pełen śmieci, ale właściwie to skarbnica wspomnień. Odkryłeś coś interesującego. Stare albumy ze zdjęciami, ubrania vintage, a nawet niektóre odręczne listy. To brzmi niesamowicie. To jak cofnięcie się w czasie. Dokładnie. To był świetny sposób na nawiązanie kontaktu z nią i poznanie historii naszej rodziny. Powinieneś wszystko udokumentować. To kawałek twojego dziedzictwa. To świetny pomysł. Zacznę organizować to w albumie lub archiwum cyfrowym. Lekcja 24. Zakupy bezcłowe. Czy ceny w sklepach wolnocłowych są tańsze niż w zwykłych sklepach? To zależy od przedmiotu, ale często mają dobre oferty na towary luksusowe i alkohol. Dobrze wiedzieć. Czy mają szeroki wybór produktów? Tak, możesz znaleźć wszystko, od kosmetyków po elektronikę, w zależności od lotniska. Będę musiał to sprawdzić następnym razem, gdy będę podróżować. Jakieś wskazówki dotyczące bezcłowych zakupów. Porównaj ceny wcześniej i dowiedz się, czego szukasz. Łatwo dać się ponieść emocjom. Dobra rada. Zrobię listę i trzymam się jej. Sprawdź również limity bezcłowe dla miejsca docelowego, aby uniknąć dodatkowych opłat. Dzięki za wskazówki. Cieszę się, że mogę robić zakupy mądrzej podczas mojej następnej podróży. Lekcja 25. Opcje wegetariańskie. Czy w restauracji mają opcje wegetariańskie? Tak, robią. Widziałem różnorodne dania wegetariańskie dostępne w menu. To świetnie. Ostatnio staram się jeść więcej posiłków roślinnych. Ja też. Jest lepszy dla zdrowia i środowiska. Jakie jest twoje ulubione danie wegetariańskie? Uwielbiam dobry smażony wegetariański lub obfitą zupę z soczewicy. Co powiesz na ciebie? Jestem fanem wegetariańskiego sushi i okładów falafelowych. Są takie aromatyczne. Powinniśmy kiedyś spróbować wegetariańskich opcji razem. Zawsze fajnie jest odkrywać nowe potrawy.
Zgodziłem się. Zaplanujmy randkę na kolację i sprawimy, że będzie to wieczór wegetariański. Brzmi idealnie. Już nie mogę się doczekać. Lekcja 26. Buty do biegania. Szukam nowej pary butów do biegania. Jakieś rekomendacje? Zdecydowanie. Szukam pary o dobrej amortyzacji i stabilności. To samo tutaj. Czy masz ulubioną markę? Miałem dobre doświadczenia z takimi markami jak Brooks i Asics. Są świetne na długie biegi. Sprawdzę je. Czy powinienem iść do specjalistycznego sklepu po dopasowanie? Tak, warto. Mogą analizować Twój chód i polecić najlepsze buty dla Ciebie. To jest mądre. Nie chcę skończyć czymś, co boli moje stopy. Dokładnie. Inwestowanie w odpowiednie buty robi różnicę. Dzięki za radę. W ten weekend odwiedzę sklep. Lekcja 27. Plany wakacyjne. Jak długo pozostaniesz na wakacjach? Planujemy zostać na tydzień. Co powiesz na Ciebie? Długi weekend, ale mam nadzieję, że jak najlepiej go wykorzystam. Co jest na Twojej trasie? Zwiedzanie miasta, spróbowanie lokalnego jedzenia, a może jednodniowa wycieczka na wieś. To brzmi relaksująco. Planujemy odwiedzić muzea i wybrać się na piesze wycieczki. Nieźle. Wspaniale jest mieszać kulturę i naturę. Dokładnie. Podzielmy się zdjęciami i historiami, kiedy wrócimy. Umowa. Niesamowitej podróży. Lekcja 28. Projekty artystyczne. Rozkładamy duże arkusze papieru i używamy farb lub kredek do robienia zdjęć. To brzmi jak świetna zabawa. Czy robisz to często? Tak, to świetny sposób na relaks i kreatywność. Jakie zdjęcia zazwyczaj robisz? Czasami krajobrazy, czasem abstrakcyjne projekty. To zależy od mojego nastroju. Chciałbym tego spróbować. Brzmi terapeutycznie. Naprawdę jest. Powinieneś dołączyć do mnie następnym razem. Bardzo bym chciała. Zróbmy to zwykłą rzeczą. Idealny. Sztuka i dobre towarzystwo. O co więcej możemy prosić? Lekcja 29. Odważny kot. Ostatniej nocy ścigała pająka, ale bała się go dotknąć. To takie zabawne. Koty to takie ciekawe stworzenia. W nocy zwija się ze mną w moim łóżku. To najsłodsza rzecz. Zawsze z tobą śpi. Większość nocy. To tak, jakby mieć małego futrzanego współlokatora. To urocze. Czy ona budzi cię wcześnie? Czasami, ale nie mam nic przeciwko. Jej mruczenie jest takie kojące. Masz szczęście, że masz tak kochającego towarzysza. Naprawdę jestem. To mój mały cień. Lekcja 30. Duch olimpijski. Sport olimpijski ma prawdziwie międzynarodowy charakter, tak jak chciałby tego de Coubertin. Z drugiej strony jest to również platforma do pokazania narodowej dumy i jedności. Prawda.
To piękna równowaga między konkurencją i koleżeństwem. Czy myślisz, że Igrzyska Olimpijskie nadal spełniają swoje pierwotne ideały? W większości tak, łączą ludzi i inspirują doskonałość. To niesamowite, jak sport może przekraczać granice i kultury. Dokładnie. Olimpiada przypomina nam, co możemy osiągnąć, pracując razem. Miejmy nadzieję, że duch igrzysk nadal będzie inspirować przyszłe pokolenia. Zgodziłem się. Świat potrzebuje więcej takich chwil jedności. Lekcja 31. Szokujące odkrycie. Byłem dziś szokowany. Nigdy wcześniej nie widziałem kota pijącego herbatę. Naprawdę, to takie niezwykłe. Koty zwykle unikają wszystkiego, co nie jest wodą ani mlekiem. Wiem, siedział tam, pił herbatę, jakby to była najbardziej normalna rzecz. Może był ciekawy lub pociągał go zapach. Koty mogą być tak nieprzewidywalne. Myślę, że czołgająca się pobliżu stonoga musiała mnie na początku rozpraszać. Stonoga. To brzmi jak pełen wydarzeń dzień. To było. Nigdy nie zapomnę widoku tego kota popijającego herbatę tak spokojnie. Natura zawsze może nas zaskakiwać, prawda? Absolutnie. Takie chwile sprawiają, że życie jest tak interesujące. Lekcja 32. Znajdowanie rozwiązań. Koncentruję się na znalezieniu rozwiązań niektórych wyzwań w pracy i było to naprawdę satysfakcjonujące. To jest doskonałe. Z jakich dotychczasowych osiągnięć jesteś najbardziej dumny? Udało mi się usprawnić proces, który powodował opóźnienia i to zrobiło ogromną różnicę. To imponujące. Musi być wspaniale widzieć, jak twoje wysiłki opłacają się w tak namacalny sposób. To robi. Pracowałem również nad poprawą komunikacji w zespole, co zmieniło grę. Komunikacja jest tak ważna. Jak do tego podszedłeś? Wprowadziłem cotygodniowe zameldowania i zachęcałem wszystkich do otwartego dzielenia się swoimi pomysłami. To fantastyczna strategia. Tworzy środowisko bardziej oparte na współpracy. Dokładnie. To niesamowite, jak małe zmiany mogą prowadzić do dużych ulepszeń. Lekcja 33. Pomysły na strój imprezowy. Dzisiaj jest impreza i nie wiem, w co się ubrać. Jakieś pomysły? Co powiesz na wypróbowanie modnego kombinezonu? Jest stylowy i wygodny na wieczorne wyjście. Kombinezon to ciekawy wybór. Nigdy wcześniej go nie nosiłem. To świetny sposób na wyróżnienie się i możesz go uzupełnić, aby pasował do atmosfery imprezy. To brzmi zabawnie. Czy uważasz, że odważny kolor lub neutralny ton sprawdziłby się lepiej? Odważny kolor z pewnością byłby wyraźny, ale neutralne są zawsze eleganckie. Myślę, że pójdę na coś małego. W końcu to impreza. Idealny wybór. Będziesz wyglądać niesamowicie i czuć się pewnie. Dzięki za sugestię. Cieszę się, że mogę spróbować czegoś nowego.